Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Każdy czasem ma ochotę na jakąś herbatę bardziej owocową, słodszą. Nawet miłośnicy czystych herbat szukają czasem owoców. Dlatego dziś herbata po ujgursku. Świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy lubią połączenie czystej herbaty z owocami, z lekko słodką nutką i w dodatku mają ochotę na coś oryginalnego i egzotycznego. Zapraszam. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around, you know you're not alone. Witam Was bardzo serdecznie. Herbata po ujgursku. Tutaj na początek muszę się wytłumaczyć. Nie znaleźliśmy nigdzie właściwie opisu tej herbaty. To, co dzisiaj przedstawimy, jest to opis, który przedstawiła mi znajoma podróżniczka, która osobiście była właśnie w Chinach, u Ujgurów, i gdzie zaobserwowała i piła tą herbatę. Także spróbujemy przygotować ją według jej przepisu, ale od razu informuję, nie znajdziecie tego w internecie. Za to możecie sporo poczytać o samych Ujgurach. Jest to bardzo ciekawa nacja. Są to muzułmanie chińscy, co jest dość nietypowe. Jak wiadomo, zwłaszcza dzisiaj, Chińczycy raczej nie są zbyt religijni, wręcz przeciwnie, zwalczają wszelkie przejawy religii. No i tutaj warto wspomnieć o Tybecie, ponieważ wszyscy wiemy, co się stało z Tybetem, bardzo religijnym krajem. No i właśnie to samo stało się z Ujgurami. Otóż Chińczycy stwierdzili, że to jest część Chin. No i właśnie stąd grupa muzułmanów mieszkających w Chinach. Tutaj troszeczkę się już ta nacja niestety rozrzedza, wytraca, ponieważ polityka Chin jest taka, że coraz więcej Chińczyków jest namawianych, żeby się osiedlać w tamtym rejonie, po to, żeby jak najbardziej wymieszać te nacje, żeby wkrótce nie było w ogóle Ujgurów. Ale Ujgurzy jednak mają wielką, silną tożsamość narodową swoją i tradycję. No i jest to naprawdę fajny ludek. Gdybyście pooglądali jakieś zdjęcia na przykład z Kaszgaru, wielkiego miasta Ujgurów, niesamowite miejsce, niesamowici ludzie. Jest to to, co można nazwać Orientem po prostu, ponieważ wiadomo, niektórzy mówią, że to Japonia, Chiny to jest Orient, inni mówią, że Bliski Wschód to jest Orient, natomiast Ujgurzy to jest mieszanka. Oni właściwie swoją kulturę ciągną aż z Turcji, aż właśnie po Chiny. No i tam mieszają wszystko, co tureckie, arabskie, perskie, razem z tym, co chińskie, co wręcz czasem tybetańskie i indyjskie, mongolskie. Wielka mieszanina, co daje naprawdę piękny, barwny koloryt, wspaniała kultura, kolorowa, piękna kultura, piękne zdobnictwo, wszystko tam jest piękne. Naprawdę, gdy to oglądałem, istne baśnie Tysiąca Jednej Nocy. Coś pięknego. Fajnie, że takie miejsca jeszcze są. Szkoda, że tak mało znane. A najmniej znana jest właśnie herbata Ujgurów. I myślę, że niesłusznie, bo to jest naprawdę coś ekstra. Nie wiemy do końca, z czego się to pije. Usłyszałem, że pija się to z niedużej czarki z wieczkiem. Czyli gajwan najprawdopodobniej. Weźmiemy szklany po to, żeby było ładnie widać wszystko, co w środku zrobimy. Sama herbata jest dość prosta w przygotowaniu. Należy wsypać na dno herbaty zielonej, następnie warstwa owoców kandyzowanych, potem warstwa owoców suszonych i warstwa owoców świeżych. Wszystko zalewamy wodą i zaparzone pijemy, gdzie warto spojrzeć na fakt, że owoce robią za sitko. Nie pijemy fusów, nie dostają się nam do ust, ponieważ nie potrafią się te fusiki z samego dna spod owoców przedostać, dzięki czemu mamy słodki, dzięki kandyzowanym owocom, i przyjemnie owocowy napar herbaciany, bardzo wygodny do picia. Myślę, że można to polecić każdemu na co dzień.
Jak widzieliście, przygotowuje się to prosto i szybko. Skosztujmy zatem. Piękny, intensywny, owocowy aromat. Naprawdę wyśmienite. Słodziutkie, herbaciane i bardzo owocowe. Tutaj oczywiście zależy, jakich owoców się też użyje. Oryginalnie, jak się dowiedziałem, używa się wszystkiego, co się akurat ma. Także nie ma konkretnego przepisu. Ważne, żeby jedna warstwa była kandyzowana po to, żeby dała słodycz. My użyliśmy tutaj imbiru, bo ja imbir bardzo lubię. Zarówno na ciepło, na zimno i na wszelako. Jestem fanem imbiru. Także imbir w cukrze, który dał słodycz. Dalej suszone owoce. No tutaj żurawinka, jagody goi z naszej strony, tak dla zdrowia. Jakaś tam śliweczka, daktylek, bananek, co akurat jest. No i na wierzch, no myślę, że akurat do tego Ujgurzy dostępu nie mają, ale kiwi i gruszka. No akurat to miałem, a tak jak mówię, no nie ma konkretnego przepisu. Tam wsypuje się to, co akurat się ma. Chodzi o to, żeby były owoce. Także Wy również eksperymentujcie dowolnie. Wkładajcie, co Wam się podoba. Zalewajcie to wiele razy. Jak widzicie, no oczywiście cukier już z imbiru puścił, ale myślę, że kolejne parzenie również będzie słodziutkie. Na pewno będzie przyjemnie owocowe. Soczek będzie ze świeżych owoców ciągle wychodził. Słodycz z imbiru. No i herbata z herbaty. Dla mnie bomba, serdecznie polecam, zwłaszcza na przedwiośnie, gdzie już zaczynamy mieć ochotę na coś smacznego, świeżego, zdrowego. To tyle, co na ten temat. Eksperymentujcie z własnymi owocami, podsyłajcie swoje przepisy, piszcie, jak się Wam podobało, jak Wam smakowało i odwiedzajcie naszą stronę czajnikowy.pl. Do zobaczenia.